Wczoraj gotowaliśmy szare kluski, takie z surowych ziemniaków, Przepis na nie znajdziecie tutaj nad Joli głową, oczywiście. ale nie wylaliśmy po nich wody, bo ja z dzieciństwa pamiętam, że moja mama robiła zupę, którą nazywała zalewajką i robiła właśnie z tej takiej gęstej wody, która zostawała po zrobieniu klusek, bo mówiła, że szkoda jej wylewać, że tutaj jest wywar z ziemniaczków, które były w kluseczkach, że tu jest trochę mąki i że to jest takie fajne, gęste i pożywne. Zapraszamy dzisiaj na bezglutenową i wegańską oczywiście zalewajkę. Zalewajka to są po prostu gotowane ziemniaki zalane żurkiem i okraszone skwareczkami i cebulką. Oczywiście jesteśmy ciekawi, jak wyglądała, jeśli w ogóle wyglądała w Waszym domu taka zalewajka. Podzielcie się z nami, być może stworzycie inspirację do następnego odcinka, kto wie. A chciałam skończyć, że tak naprawdę smak jest trochę podobny, bo też jest lekko kwaśnawa, też jest okraszona skwareczkami i też jest gęsta. Zaczynamy od pokrojenia kapusty kiszonej i zagotowania jej w wywarze po kluskach. I w tym czasie możemy zabrać się za przygotowanie skwarek z tofu wędzonego, które kroimy w kostkę, a następnie zalewamy sosem sojowym. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go oczywiście polubić. Jeśli macie ochotę na inne jesienne zupy, linki znajdziecie tutaj nad Joli głową. Jeśli naciśniecie ten dzwoneczek tutaj po zasubskrybowaniu naszego kanału, zawsze otrzymacie informację o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej kuchni. Także spodziewajcie się maila. Jeśli macie ochotę, możecie komentować odcinki zarówno na blogu kulinarnym, jak i na YouTubie. No i oczywiście pamiętajcie, że jest angielska wersja tego odcinka również. Tylko nie wiem, czy Wasi anglojęzyczni przyjaciele znajdą gdzieś kapustę kiszoną. Zależy, skąd pochodzą. Możemy już rozgrzać olej na patelni. Zabieramy się teraz za krojenie białych części liści kapusty pekińskiej, która po usmażeniu na oleju z odrobiną asafetydy stworzy nam iluzję cebulki. A jednocześnie będzie jej lekko strawnym, bardzo smacznym odpowiednikiem. Na patelnię wrzucamy tofu wędzone i smażymy, mieszając, aż się przyrumienią i przerobią na skwarki. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I do już przyrumienionych skwarków dodajemy pekińską, wsypujemy asafetydę i czekamy, aż kapusta pekińska się zeszkli. Nasz wegański boczek i cebula bez cebuli się zeszkliły, przyrumieniły, także możemy dodawać resztę przypraw Pieprz ziołowy, czarny mielony pieprz. i majeranek, który na patelni może być tylko przez chwilę. Jeszcze go troszeczkę rozetrzemy w dłoniach. Dla uwolnienia aromatu. Chwileczka, nie może się popalić i możemy dodawać do zupy. Teraz już wystarczy tylko całość zagotować. I to właściwie koniec naszej zupy. A tak na marginesie, niektóre osoby pytają się o nasze koszulki, oczywiście. Są na nich maski naszego przyjaciela z Wenecji. Oczywiście podczas tegorocznych wakacji Wenecję również odwiedziliśmy. Pozwiedzaliśmy galerie, kościoły, pooglądaliśmy piękne obrazy Veronese, Tintoretto i Tiepolo. I po 20 paru latach odwiedziliśmy również bardzo bogaty, pięknie zdobiony Pałac Dożów, wyjątkowy. A na sam koniec poszliśmy oczywiście do Sergia, żeby zobaczyć, jakie nowe maski i obrazy powstały u niego w pracowni. A jeśli mielibyście ochotę zobaczyć efekty naszej współpracy z Sergio Boldrin i jego bratem Massimo, możecie zobaczyć link nad Joli głową, ponieważ tutaj znajduje się relacja z weneckiego pokazu kolekcji La Via dell'Ambra, a także krótka historia maskarza, który nie został gondolierem. My tu gadu, a zupa się już zagotowała, więc możemy ją zestawić i dodać jogurt. My dodajemy kokosowy, ale oczywiście każdy może sobie wybrać taki jogurt, jak będzie chciał, jak będzie lubił. Może być na przykład sojowy. Ważne, żeby lekko tą zupę zabielić. Zupa już jest gotowa, ale gdybyście chcieli, żeby była bardziej pożywna, to zawsze możecie zostawić odrobinę ciasta, z którego robi się kluski szare, i na sam koniec dodać do tej zupy i zagotować jeszcze z odrobiną małych kluseczek. Smacznego i na zdrowie.